to będzie chyba najkrótszy nasz lot w życiu. Wróciliśmy właśnie na... Pierwsze takie wrażenia są bardzo pozytywne, bardzo zielono jest tutaj. Musisz mieć bardzo specyficzne potrzeby i zainteresowania, żeby mocno się cieszyć tym miejscem. You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full. Szybki raport z samolotu. Oprócz tego, że sprawdziło się i faktycznie Southwest to jest linia, która nie daje wam miejsc, tylko musicie wejść w zależności od tego, kiedy wchodzicie do samolotu, takie macie miejsca. A ponieważ my wchodziliśmy jako jedni z ostatnich, to siedzimy za sobą, ale przynajmniej siedzę przy alejce, więc fajnie. A druga sprawa, to będzie chyba najkrótszy nasz lot w życiu. 19 minut będziemy lecieć, a samolot jest duży, to jest mega ciekawe. Jest bardzo dużo ludzi, więc to też jest bardzo ciekawe. Sama linia Southwest bardzo jest strict, jeżeli chodzi o kilogramy, jeżeli chodzi o wszystko, co możecie wnosić i tak dalej, więc dla pasażera taki experience średnio fajny, ale 19 minut, zbijamy się i lądujemy. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. I see you hesitating while you're waiting, like somebody's gonna give it to you. You gotta chase it, gotta believe it. You gotta go get it for yourself. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do what. Ostatni przystanek, Honolulu, stolica Hawajów, wyspa Oahu. No to już jest zupełnie inny klimat. To już nie ma nic wspólnego z Kauai, oprócz tego, że są to Hawaje, ale tu już jesteśmy resortowo, ale to co najważniejsze, no spójrzcie na tę pogodę. To nareszcie wygląda wakacyjnie, nareszcie Nati ma uśmiech na twarzy, bo jest ciepło, bo wszyscy są spoceni, a Nati uwielbia, jak wszyscy są spoceni, prawda? Dokładnie. Jaki plan? Plan jest taki, żeby wykorzystać te dni na maksa, posurfować, poodpoczywać, pochillować na plaży. Kilka ciekawostek mamy zaplanowanych, które na pewno zobaczycie, ale przede wszystkim to są ostatnie dni naszego urlopu. Ostatni tydzień urlopu. Patrzcie, jest takie słońce, że aż mnie prześwietla. Ostatnie dni urlopu, ostatnie kilka dni z przyjaciółmi tutaj razem. Ostatni dzień w sobotę mamy sami, więc też pewnie zrobimy sobie jakieś zakupy, coś tego, bo nas bardzo to zawsze interesuje. A tutaj miejsc do zakupów jest naprawdę sporo. Więc ekscytujące dni przed nami. Nie sądzisz, kochanie? Przetaknęła. No to słuchajcie, lecimy. You don't have to be ready. You don't have to be. You are like me, and I'm like you. You are. Ten tytuł odcinka to na pewno będzie Pływaliśmy z żółwiami, bo to właśnie zrobiliśmy. Wróciliśmy właśnie na... No dobra, to nie jest ustawione. On tu jest. Ale patrzcie. chilluję. Nieźle. Dobra, wracam na ciebie. Jesteś. Ja jeszcze nie jestem gotowy na to. Słuchajcie, no jak widzicie, to potwierdzona informacja. Pływaliśmy z żółwiami, no fenomenalny jest.
Zaraz wrócimy do narracji. Obejrzyjmy Dobra, sobie jeszcze żółwie. raz. Ale słodko wystawia głowę. Jak właśnie płynęliśmy sobie, to one tak chillowały na brzegu. Jest Potem malutki w ogóle. wystawiały główkę, a potem nurkowały sobie na dno i to tak słodko wyglądało. Dobra, już jest daleko, możesz mówić. Pływaliśmy z żółwiami. Słuchajcie, właśnie wróciliśmy na łódkę po tym rejsie snorklowania, rejsie połączonym z snorklowaniem. Odpłynęliśmy sobie 1 milę od brzegu, więc ciągle widać Honolulu, a przypłynęliśmy do miejsca, które nazywa się Łazienką i Sypialnią żółwi. No i można powiedzieć, że jeżeli bierzecie sobie tutaj wycieczkę, to na 99% te żółwie tutaj zobaczycie. Zobaczycie je pod wodą, zobaczycie je w wodzie, zobaczycie je nad wodą, tak jak to przed chwilą Wam pokazaliśmy. One sobie wypływają i tak bardzo słodko podnoszą głowę i oddychają. Z ciekawostek, żółwie mogą żyć nawet do 300 lat, ale pani powiedziała, że najczęściej żyją one do 140 i można je poznać. Im większe są, tym łatwiej rozpoznać, czy jest to kobieta, czy facet, a właściwie czy to jest osobnik męski czy żeński. Różni się to wielkością płetwy, tej, którą mają z tyłu. Faceci mają płetwę bardzo dużą, kobiety mają płetwę raczej małą, albo ogon. No musicie sami to zweryfikować. Ja dopiero wyszedłem z bardzo zimnej wody. Z dodatkowych, nie z ciekawostek. Jeżeli chodzi o sam rejs, na pewno super było zobaczyć te żółwie, ekstra, ale z naszej perspektywy poza żółwiami nic w tej wodzie ciekawego nie ma. Oczywiście zobaczycie ryby. My akurat też mieliśmy okazję zobaczyć małego rekina, co No, było to było zaskoczeniem fajne. dla samej pani przewodnik. Ale nie było żadnych jakichś pięknych raf koralowych i tak dalej. Dokładnie. Można by było nawet powiedzieć, że zobaczyliśmy Baby Shark, no bo to był Baby Shark. Wybaczcie, że teraz będziecie przez cały dzień śpiewać te Baby. piosenki. No ale słuchajcie, woda dosyć zimna, pomimo tego, że no zazwyczaj tutaj na Hawajach jest ta woda cieplejsza, no to jednak wróciliśmy sobie wcześniej na statek, no bo już w przypadku tego, jak nie pływacie, tylko jesteście sobie w miejscu i oglądacie żółwie, no to jednak ta temperatura trochę daje w kość. Ta rafa koralowa, no to tak powiedzmy, że tylko z nazwy, no bo jednak do Egiptu, nawet do Australii, w której ta rafa nie jest jakaś wybitna, nie ma to żadnego podjazdu. No i to, co mnie najbardziej dotknęło w czasie tego rejsu, to my znajdujemy się w takim kółku z łodzi. Łodzie nas otaczają, no i my w środku pływamy razem z chyba 10 innych grup, więc tych ludzi jest naprawdę mnóstwo. Ja się trochę czułam, nie wiem czy miałeś takie odczucie, jak w Titanicu, oni lądują w tej wodzie i tak wszyscy wokół siebie pływają w tych kapokach, bo tutaj też są ludzie w kapokach. Mam I jest tak nadzieję, jakbyśmy się gdzieś się rozbili i po prostu ludzie sobie chillują w wodzie. Mam nadzieję, że zakończenie będzie inne akurat w naszym przypadku. No ale nie, naprawdę tych ludzi jest tutaj dosyć sporo. Nie wszyscy się zachowują kulturalnie, tak to nazwijmy, bo jednak jest dużo osób z mojego ulubionego kraju, które krzyczą z podekscytowania, hałasują, są bardzo głośne i raczej nie sprzyja to takiemu spokojnemu odpoczynkowi i oglądaniu sobie żółwi. No i ten tłum. O tym już wspomniałem, ale fale. Też bardzo duże fale dzisiaj trafiliśmy, więc te fale też dawały w kość. Natomiast doświadczenie pływania z żółwiami fenomenalne i wydaje mi się, że warto sobie zainwestować i takie doświadczenie razem, jak jesteście tutaj na Hawajach, sobie skorzystać i to zobaczyć. Mi się Potwierdzasz? wydaje, że my ogólnie widzieliśmy żółwie już kilkukrotnie, ale no nie tak blisko, nigdy tak blisko nie były nas. I faktycznie fajne było to, jak one sobie tak tą główkę wystawiały i potem Mogę na płynęły Ciebie w teraz dół. nakierować, jak robisz Więc- narrację. Nie. Nie? No jak, Więc, zobacz. no, nie, naprawdę fajnie. Fajna opcja, ale nawet możesz pokazać teraz tych wszystkich ludzi tutaj. I teraz tutaj Nie jest będziecie mało. słychać. To jest tylko i wyłącznie nasza grupa, więc jak widzicie, tych ludzi jest naprawdę sporo, ale jak spojrzycie tam, to tam jest kolejna grupa. Tam już ktoś wrócił na statek. No i jak widzicie, te statki są wszędzie dookoła nas. I zwracam do Ciebie. Już Koniec? wypowiedź, Koniec powiedzi? No. Ale już ludzie wracają na statek, więc zaraz będziemy się zbierać. No i w sumie to nie jest długa wycieczka, bo chyba około 2 godzin Tak. łącznie. W wodzie byliśmy z godziny. Tak, ale i tak fajnie było gdzieś tam zobaczyć, jak to wygląda, pograć te żółwie, bo naprawdę było ich mnóstwo. Tak, to prawda. I to, że widzieliśmy tego Baby Sharka też było gdzieś tam fajne. No ale najważniejsze, że Wy te żółwie widzieliście razem z nami.
Wasted money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll save memories in my head, like Polaroids on walls. They remind you to look ahead. Time is running out. Time is running out. Lately I've lost my track. I've sailed the deepest seas, hoping to find something to bring back better times. Oh, I'll save memories in my head, like Polaroids on walls. They remind you to look ahead. Jak pewnie zauważyliście, była trochę przerwa w nagrywaniu, bo ostatnie nagranie było jak byliśmy chyba na łódce, a teraz już jest wieczór i zaraz robi się ciemno. A dlaczego tak było? Bo mieliśmy dzisiaj bardzo, bardzo chillowy dzień. Na północy wyspy Hanalei się nazywa miejscowość. Jest to miejscowość bardzo surfingowa, bardzo surfingowa. Mnóstwo fajnych sklepików, mnóstwo fajnych kawiarni, miejsc acai, miejsc z poke bowl i to wszystko dzisiaj było naszym planem. My oglądaliśmy zachód słońca na tej plaży. Cała ekipa się już tutaj zbiera, lecę im pomóc i kończymy ten dzień i zostaną nam 2 dni w Honolulu. Nie mogę uwierzyć, że mówię tą nazwę miejscowości. A co jutro? No jutro szykuje się coś mega ekscytującego. No i sam nie mogę się doczekać, ale nie będę wam zdradzał, bo wy zobaczycie to albo już za chwilę, albo w następnym odcinku. To się pewnie okaże. Lecę pomagać, lecimy do domu, powiemy jakąś kolację i lecimy spać, bo jest intensywnie, ale dzisiaj bardziej spokojnie. Drugie podejście do tego nagrania, bo nie ma czasu powiedzieć wam, co robimy, a to co wam obiecywałem wczoraj, czyli niesamowita przygoda nas czeka dzisiaj. Czy ty w ogóle wiesz, co my robimy? Tak, mamy 2 tury w Kuala Ranch i teraz jedziemy na pierwszy z nich. Siedzimy już w autobusie, w którym jest sporo wolnych miejsc, więc będziemy się pewnie przesiadać, by mieć jak najlepsze I widoki. bardzo głośny dzidziuś. Tak, ale pierwsze takie wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. Bardzo zielono jest tutaj. I dla wszystkich tych, którzy będą komentować, jaki dźwięk wydaje ta dziewczynka. Dla wszystkich, którzy będą komentowali, że nasz hawajski jest niepoprawny. Wybaczcie. Koala Ranch. Wiecie, o co chodzi. Miejsce, gdzie nagrywali dużo filmów, Jurassic Park i tak dalej. My robimy dzisiaj 2 wycieczki. Pierwsza to jest wycieczka właśnie po tam scenografiach i tak dalej, a druga to przez las deszczowy. Zapowiada się fajnie. Słyszymy, że coś pani mówi, więc skończymy. Oglądajcie. Jesteśmy mniej więcej, to jest samochód, którym się poruszamy, a jesteśmy mniej więcej w połowie wycieczki pierwszej i dotarliśmy na plan filmu Kong Wyspa Kości. My nie oglądaliśmy tego filmu, ale jeżeli wy oglądaliście i kojarzycie takie kości, no to było to nagrywane właśnie w tym miejscu. Jak widzicie, są absolutnie
olbrzymie, a to co najciekawsze są zbudowane ze styropianu, więc jak wszystkie filmowe props zazwyczaj są budowane. Jak na razie wrażenie? Fajnie, ale oczywiście mamy taką pogodę znowu. Nie, jest chłodno po prostu, jest fajnie do takiego tak, oglądania. ale no nie jest słonecznie, więc wydaje mi się, że znowu ta zieleń nie jest taka bardzo intensywna, ale fajnie. No bardzo fajnie zobaczyć tereny i tak jak się jechało właśnie tą dróżką, to też było widać różne filmy, gdzie były nagrywane, więc to jest mega fajne. I chcielibyśmy nagrać wam więcej, ale buja jak cholera i po prostu aż takiej dobrej stabilizacji nie jesteśmy w stanie wam zapewnić, a nie chcemy wam zapewnić problemów z brzuchem po takim oglądaniu. Przede wszystkim dla mojej mamy, która na pewno to ogląda. Ale ładnie, bardzo dużo zieleni, bardzo dużo natury. I tak też fajnie, bo... sporo zwierzaków w sumie. Tak. Też jakieś krowy, konie, Tak. zwierzaki, więc fajnie. Różne Fajnie to zwierzaki. zobaczyć. Tak jest. I fajnie, bo jak się mówi, plany filmowe nie są jakoś tak bardzo naciekane i tak dalej, tylko faktycznie jest przestrzeń, gdzie można sporo tej pięknej doliny obejrzeć. Dobra, ruszamy, bo ja chcę koniecznie zobaczyć, jak ogromna jest ta czaszka. Druga część naszego pobytu na Kuala Ranch i teraz mamy Jungle Adventure i pierwszy przystanek to przystanek, gdzie mamy tradycyjne chaty hawajskie, które każda chata miała swoje inne znaczenie. Z tego co zrozumiałem po tym co pani mówiła, to mieliśmy jedną chatę dla dźwięków niskich i jedną chatę dla dźwięków wysokich. Te, które były wysokie, oznaczały narodziny króla albo tam w ogóle narodziny, a ta druga z niskimi dźwiękami była od śmierci albo króla, albo członków rodziny, albo w ogóle jakichś tam smutnych wydarzeń. Eksperci od hawajskiej historii, feel free to wyjaśnić mi w komentarzach. Natomiast ten gość tutaj, Hawajczycy do 4 bogów się modlili i jednym z tych bogów, który tutaj widzicie, jest Bóg God of Agriculture, czyli osoby, które były związane z farmą, osoby, które były związane z jakimś tam hodowlą i oto modliły się właśnie do tego Boga. Jeszcze jedna informacja dla Was, o której zapomniałem. Kolejna ciekawostka jest taka, że to, co widzicie za mną, czyli to ogrodzenie, lepiej widoczne z drugiej strony, co pewnie zobaczycie na przebitkach, albo jak się odkręcę tutaj, to widzicie, że to jest ogrodzenie, tak samo tu jest ogrodzenie, wszędzie jest to ogrodzenie, a to, co jest w nim ciekawe, to to, że jest ono zbudowane z samych kamieni. Nie ma na nim żadnego spoiwa, ale ja po prostu wychodzę na wyżyny języka polskiego w czasie tej wycieczki. Wszystko jest luźnymi kamieniami, dlatego zostaliśmy poproszeni, żeby nie dotykać kamieni, nie kłaść tam nic i po prostu zostawić to w świętym spokoju, żeby nic się nie posypało. Skoro przetrwało tyle lat, to dobrze, że przetrwa jeszcze trochę. No i my już po wycieczkach i podsumowanie chyba jest takie, że... A ty mi pokazujesz, że mam kliknąć w ekran. Patrzcie, jak od razu niebo ładne. Podsumowanie chyba jest takie, że musisz mieć bardzo specyficzne potrzeby i zainteresowania, żeby mocno się cieszyć tym miejscem, albo zrobić to jako pierwsze na całym tripie, który planujecie, przed wszystkimi pięknymi parkami narodowymi. Ponieważ jeżeli chodzi o widoki, to w momencie, gdy wcześniej robiliście Zion, wcześniej robiliście Bryce i tak dalej, no to widoki nie porywają. Słucham? Hawaje coś innego. No na tym mówię, że to są Hawaje, coś innego, no ale dalej wydaje mi się, że nawet na Hawajach jesteście w stanie fajne widoki złapać, więc to jest takie, no wiecie. A jeżeli chodzi o tą wycieczkę filmową, jeżeli jesteście fanami filmów, w ogóle chyba jeżeli jesteście tacy bardziej pod filmy, to będzie Was to cieszyć. No my z Nati nie jesteśmy, więc my troszkę przysypialiśmy na tych wycieczkach, bo nie ukrywamy, że nie dość, że bujało, to jeszcze było tak bardzo śpiąco. Więc taka szczera recenzja z naszej strony. W końcu mam to przed sobą. Kuala Ranch.
Ocencie sami. Od nas już wiecie, jak nam się podobało. A jeżeli to przyjeżdżacie, to życzymy Wam oczywiście dobrej zabawy. Wypadałoby coś zjeść, prawda? No to lećmy, może jakieś poki dla odmiany? Przedostatni dzień naszej hawajskiej przygody. A dla naszych znajomych to już jest ostatni dzień, bo my zostajemy jeszcze tylko 24 godziny dłużej, ale nie o tym to nagranie. To nagranie jest o tym, że wczoraj było strasznie pochmurno i tak naprawdę odpuściliśmy wszystkie punkty, które mieliśmy, bo większość punktów jest punktami widokowymi, więc potrzebna jest do tego ładna pogoda, a niestety Honolulu tej pogody nam wczoraj nie dowiosło, ale postanowiliśmy, że dzisiaj wstaniemy trochę wcześniej. No właściwie nie trochę wcześniej, tylko po prostu wyjedziemy. Tak jak zawsze nie będziemy tego ostatniego dnia spędzali na pakowaniu, tylko odpalamy i ruszamy wszystkie te punkty zrobić dzisiaj. I było warto, bo dzisiaj pogoda jest przepiękna, a my witamy się z Wami z ogrodów botanicznych, których nazwa mnie przerosła. Ta nazwa już jest nie do wypowiedzenia, a pani montażystka zadba, żeby pojawiła się ona tutaj, albo tutaj, ale na pewno gdzieś na ekranie. Ogrody botaniczne, my już się zbliżamy do jeziora, ale pierwsze wrażenie jest niesamowite. Naprawdę wygląda to prześlicznie, przepiękna zieleń, a do tego te góry w tle. Ważne, żebyście do tego ogrodu botanicznego pojechali bardzo słynną autostradą H3, która prowadzi właśnie pomiędzy tymi pięknymi wzgórzami, szczytami i robi to ogromne wrażenie. Przed nami dzisiaj mnóstwo jazdy, mnóstwo punktów widokowych, przepięknych widoków, a zaczynamy właśnie od tego ogrodu i jeziora, które ja już widzę przed sobą. Wspólnie ustaliliśmy grupowo, bardzo wspólnie, wszyscy uznali to za taką samą odpowiedź, że Warrior Acai w Kailua to najlepsza acai na świecie, więc Nie. jeżeli jesteście... To tylko ty tak powiedziałeś. Słyszę, że wszyscy mówią, wszyscy się cieszą, wszyscy mówią, że to jest najlepsza acai na świecie, naprawdę, ale szczerze, jak jesteście w okolicy, to koniecznie wpadajcie, bo jest absolutnie przepyszne. Powiedzieliśmy, że jest numer 2, a numer 1 to było to, co jedliśmy w... Nie słyszę sprzeciwu, numer Kawaii. 1, Warrior. To 79 punkt ze 180, które mieliśmy zobaczyć. Liczby oczywiście w przybliżeniu. W ogóle mam nadzieję, że daje radę mikrofon, bo jednak trochę tu wieje, bo jesteśmy trochę wysoko. A tym 180 punktem, a właściwie 179 była latarnia na... kurczę, nie przypomnę sobie, jak dokładnie się to nazywa, ale to co? Okapu? Makapu? Makapu? To twój pies, który chcesz. Słuchajcie, druga najstarsza latarnia morska w Stanach Zjednoczonych, tuż po Bostonie, zbudowana we wczesnych 1800 któryś latach, więc bardzo ciekawa, bardzo mała, chyba wyjątkowo, jak na te wszystkie latarnie, które widzieliśmy w swoim życiu, to ta była wyjątkowo małym budynkiem. No i teraz co? Teraz wracamy. Nasi przyjaciele się szykują do wylotu. My lecimy sobie jeszcze na jakąś kolację, oczywiście po tym, jak ich pożegnamy. Chyba jeszcze pojedziemy szybko do Walmartu, żeby kupić jakieś tam dodatkowe rzeczy przed wylotem. Coś jeszcze mieliśmy jeszcze jakieś tam po drodze sklepy. I wracamy do mieszkania. Oni się pakują, wylatują, więc pożegnamy się wieczorem i potem pojedziemy chyba jeszcze na ostatnie
na ostatnie poki. Tak jest, no jeszcze na kolację, no bo mamy jeszcze cały następny dzień. Więc chyba nie wiem, czy to będzie ostatnie, znając Ciebie. Zobaczymy. Ale słuchajcie, wcześniej była bardzo ładna plaża. Natalia na pewno wrzuci Wam, jak ona się nazywa. Fajne miejsce do pochillowania i dla mnie ogromna niespodzianka, czyli to, jaki był ten kolor wody, bo kolor wody przypominał prawie Whitsundays, a nie spodziewałem się, że tak tam będzie. No my mieliśmy, bo to nie było do końca Lani Cay, mieliśmy tam dotrzeć, ale było strasznie dużo samochodów i stwierdziliśmy, że ze względu na to, jak mamy mało czasu, już pójdziemy na taką wcześniejszą plażę bliżej parkingu. No i też nie mieliśmy w sumie jakoś sporo czasu tam, bo chyba godzinę. Zleciało to bardzo szybko. Wszyscy chwilę przysnęliśmy i musieliśmy Tak jest. lecieć dalej, ze względu też na ten lot, który mają właśnie dzisiaj wieczorem. Więc tak, żeby się nie spieszyć, na spokojnie jeszcze, żeby się mogli tam ogarnąć, podpakować. Więc nie było jakoś dużo czasu tak na Hawajach ogólnie, żeby plażować, tylko tego pierwszego dnia, jak przylecieliśmy. Ale weszłaś do wody dzisiaj. No weszłam, tak. I jak Nie, woda? ogólnie bardzo, bardzo ciepła. Ogólnie fajnie, ale nie mieliśmy takiego czasu, że po prostu nic nie robienie, bo jednak całe te wakacje, które tu mieliśmy, były bardzo takie busy, wypełnione co do ostatniej minuty, więc nie było takiego chillowania typowego, ale fajnie, że się udało tak pomiędzy nawet tą godzinkę złapać na plaży, zanim jechaliśmy dalej. Tak jest. A co, jeżeli Nati już wspominał o jechaniu dalej, no to lecimy dalej. I pożegnane. Nasi przyjaciele już udali się na lotnisko. Życzymy im oczywiście szczęśliwego lotu i widzimy się z nimi za pewnie długie miesiące. Ale tak to już jest, jak się wybiera życie na końcu planety. Ale my tu mamy jeszcze jeden dzień. I ten jeden dzień oczywiście jest jutro, a dzisiaj kończymy ten dzień. Zaskoczyło nas, że będziemy mieli okazję obejrzeć sobie tradycyjne sztuczne ognie, które są puszczane na wyspie. Sztuczne ognie. Fajerwerki. Sztuczne ognie, nie, fajerwerki. Które są puszczane na wyspie w piątki o 19:45, czyli już za chwilę. Jesteśmy już tu na miejscu, jest mnóstwo ludzi, co zaraz sami zobaczycie i Bo też dosłownie 3 minuty temu był zachód, więc też Tak. ludzie chyba tutaj byli na zachód, ale też wszyscy czekają na fajerwerki, więc fajny Dokładnie. klimat. Więc my dołączamy do czekania, a wy zobaczycie już się pewnie teraz. I teraz to już oficjalny ostatni dzień naszego pobytu na Hawajach. Mamy jeszcze cały dzień. Właśnie odstawiliśmy walizki, ale oczywiście nie obyło się bez przygód, bo musimy Wam powiedzieć i musicie być tego świadomi, że już kilka razy na Hawajach dowiedzieliśmy się, że to, że coś jest napisane na Google Maps, ma dobrą opinię i jest otwarte, to wcale nie znaczy, że jest otwarte. My właśnie przyszliśmy z dobre 2 km z ciężkimi walizkami tylko po to, żeby odbić się od drzwi i nie zostawić w nich swojej walizki. Więc nie będziemy Wam polecali tego miejsca, ale polecimy Wam inne miejsce, czyli Waikiki Baggage Store, które się znajduje obok wypożyczalni kijów golfowych, a właściwie w tym samym miejscu jest ta wypożyczalnia. Ale obok Mariottu. Najważniejsze, walizki zostawione i zaczynamy ostatnie 9-10 godzin w Honolulu. Ale co najważniejsze, kawa i śniadanie. I've been alone. Te ostatnie godziny na Hawajach w Honolulu to jest głównie poznawanie tego miasta. Zrobiliśmy już chyba z 20 000 kroków na luzie, ale mieliśmy trochę ochotę pochodzić po sklepach, ostatni raz zobaczyć Walmart, żeby coś tam jeszcze kupić przed odlotem. No i co? No i chyba... Którą mamy godzinę? Mamy godzinę 17?
Zostały nam 2 godziny do odbioru bagażu. No i chyba ten czas zakończymy jedząc poki, czyli zakończymy go w typowy dla Hawajów stylu i uderzymy na plażę. Taki plan? For what seems like forever, try to hold it together, but I'm losing my grip. Pojedzone, poplażowane, więc zanim odbierzemy walizki i udamy się na lotnisko, to jeszcze pozostała nam tylko jedna rzecz do zrobienia, czyli wysłanie pocztówek do rodziny, bo to jest obowiązkowy punkt naszych wyjazdów. Zawsze chcemy im trochę ten kawałek miejsca, który odwiedzamy, przesłać. No to wysyłamy. I need someone who can make me feel better. Wrap me up in a sweater, treat my pain with a kiss. Then suddenly Jeszcze weszliśmy na chwilkę do Honolulu Cookie Company, gdzie można spróbować różnych ciasteczek. To są takie typowe maślane ciasteczka właśnie stąd i są przepyszne, naprawdę dawno nie dam takich dobrych ciastek i weszliśmy, próbowaliśmy i się bardzo mocno obkupiliśmy tam. Odwiedziliśmy to miejsce wczoraj pierwszy raz, a dzisiaj odwiedziliśmy kilka razy znowu, żeby popróbować i też dokupić kilka paczuszek, więc naprawdę polecam, jak będziecie na Hawajach.